Cześć! Dziś będę mówiła o współlokatorach w zakwaterowaniu agencyjnym. Jeżeli chodzi o kwestię zakwaterowania agencyjnego, to tutaj podam Wam nazwę, ponieważ nagrałam podcast, w którym mówiłam o zakwaterowaniu agencyjnym i współlokatorach, ale tam była taka wzmianka bardzo ogólnikowa. Więc zachęcam Was do posłuchania tego podcastu. Tam jest sporo kwestii związanych z zakwaterowaniem agencyjnym i na co zwrócić uwagę. Natomiast dziś będę mówiła o osobach, z którymi będziemy mieszkali w tym zakwaterowaniu. No i na początek chciałabym podać takie krótkie dane, jeżeli chodzi o narodowości, o emigrację do Holandii. Są to dane ze strony cbs.nl. No i wynika z nich, że w 2021 roku większość imigrantów miała pochodzenie polskie. Było to 25 269 osób. Większość z 56,7% stanowili mężczyźni, osoby wywodzące się z byłego Związku Radzieckiego, czyli Rosji, Syrii, Rumunii, Niemiec i Turcji, również stosunkowo często imigrowały do Holandii w 2021 roku. Imigranci nie zawsze osiedlają się w Holandii na stałe. Część z nich przyjeżdża tu na krótki pobyt, np. w celu podjęcia nauki lub pracy. W latach 2006 do 2011 do Holandii wyemigrowało łącznie 319 285 osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA. Z tej grupy 49,9% ponownie wyjechało po 3 latach. 10 lat później 72% tych imigrantów nie mieszkało już w Holandii. No i jeżeli chodzi o kwestię tej emigracji, to tak chciałam pokrótce powiedzieć, bo nie mam na myśli tutaj osób takich, których rodzice wyemigrowali dawno temu do Holandii i mieszkają tutaj już od dłuższego czasu i urodzili tutaj swoje dzieci w Holandii, więc te dzieci już umieją język niderlandzki i po prostu wychowały się w tym kraju, więc to jest zupełnie co innego. Ja mam na myśli po prostu te narodowości, które tutaj przyjeżdżają bardziej właśnie w celu dorobienia sobie pracy, tak? Też oczywiście są osoby, które tylko uczą się, ale ja mam na myśli osoby, z którymi możemy się zetknąć w zakwaterowaniu agencyjnym. No jeżeli chodzi o też inne kraje, to według mnie reszta krajów, które często do nas przyjeżdżają, tutaj oczywiście też była wymieniona Rumunia, ale ja bym dodała właśnie, że Bułgaria też często spotykam się z ludźmi z Bułgarii tutaj. Rumunia była też wymieniona przed chwilą. Natomiast też podałabym osoby z Portugalii, dość dużo osób z Portugalii tutaj widzę. No i Hiszpania. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanów, to zauważyłam, że ludzie z Hiszpanii przyjeżdżają tutaj na jakiś okres, na przykład pół roku albo rok i potem wracają do siebie. Czyli podejrzewam, że odkładają na coś pieniądze, no i sobie potem do siebie wracają. Zwykle tak słyszę od takich osób, jak z kimś z Hiszpanii rozmawiam. Są oczywiście osoby z tego kraju, które zostają tutaj na dłużej, ale częściej jak już dłuższy czas na przykład pracuję w tej mojej aktualnej pracy, no to widzę, że jest więcej tych hiszpańskich ludzi w okresie takim czerwiec, maj. No i potem już jak się zaczyna tak wrzesień, październik, no to tam oni gdzieś już znikają, tak? Natomiast oczywiście może to wyglądać inaczej, myślę, że wygląda to inaczej w różnych częściach Holandii. Gdzieś może tych być narodowości więcej, gdzieś mniej. Jak ja przyjechałam w 2018 roku, no to pamiętam, że bardzo dużo ludzi z Hiszpanii było dookoła mnie, no ale to był czerwiec, więc to był właśnie ten sezon letni. Ten taki sezon, gdzie przyjeżdżają ludzie na 3 miesiące. Tak samo jest zdecydowanie więcej Polaków, którzy pojawiają się w czerwcu, bo ktoś przyjeżdża właśnie na 3 miesiące, bo ma przerwę w studiach, w nauce, cokolwiek, po prostu przyjeżdża na 3 miesiące i sobie dorabia. Ale są też osoby, które oczywiście przyjeżdżają na dłużej albo zostają na stałe. Kolejna ważna rzecz to jest język angielski, ponieważ może się zdarzyć tak, że przyjedziemy do Holandii na przykład na sezon, no i nie umiemy języka angielskiego. Będziemy 3 miesiące w Holandii, natomiast nie umiemy tego angielskiego i wolelibyśmy być w zakwaterowaniu z Polakami. No a może się zdarzyć tak, że koordynator zakwaterowania
umieści nas z osobami, które nie mówią w języku polskim, tylko są z innych krajów. No i wtedy najlepiej jest poprosić koordynatora, żeby nas przeniósł do domku z osobami, które są Polakami. Najlepiej chyba jest to robić od razu przy rejestracji w recepcji, kiedy rozmawiamy z daną osobą i powiedzieć, że nie umiemy angielskiego. Oczywiście może się też zdarzyć tak, że on da nas do osób, które mówią tylko po angielsku, bo na przykład nie będzie miał miejsc na domkach, gdzie są sami Polacy. To się może zdarzyć, ale to nie jest celowe, tak? No, koordynatorzy też nie są czasami w stanie tego przewidzieć, ponieważ zdarza się tak, że mamy osoby, które pracują w jednym zakładzie i osoby, które pracują w drugim zakładzie pracy, a te wszystkie osoby są wrzucane do jednego zakwaterowania. I mamy po prostu taki miszmasz, taki kogiel-mogiel. Więc na to nie mamy wpływu czasami właśnie, jak to będzie wyglądało. Natomiast możemy oczywiście poprosić o przeniesienie do osób z Polski. No i konflikty ze współlokatorami to też jest taka dość delikatna kwestia, bo może się zdarzyć tak, że będziemy z ludźmi z innych narodowości, tak jak już mówiłam. I są te osoby bardziej głośne, bardziej ekspresyjne, głośniej mówią i dla nas wygląda to tak, jakby oni się kłócili, a oni po prostu tak głośno rozmawiają, bo dla nich to jest normalne. Oni są tak wychowani, w ich kraju to jest normą. My jesteśmy, jako Polacy, my jesteśmy raczej takim narodem spokojnym, cichym, nie jesteśmy tacy bardzo otwarci, bardzo komunikatywni. Mówię tak bardzo ogólnikowo oczywiście, bo wiem, że jest dużo takich fajnych, otwartych Polaków, natomiast mówię tak ogólnikowo o naszym narodzie. No i na przykład my możemy dla tych narodów być nudni, smutni, jacyś tacy mało kontaktowi, a oni są takim narodem ekspresyjnym, tutaj pogadają, zagadają, energiczni są, nawet po nocce jeszcze potrafią długo siedzieć i jeszcze puszczą muzykę i jakąś tam sobie posiadówę zrobią. No a my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że wracamy z tej pracy i sobie odpoczywamy na spokojnie. No ale są współlokatorzy, którzy mogą być bardziej imprezowi i bardziej głośni. Czyli na przykład my wracamy z nocki o godzinie 8, chcemy spać, a ktoś o godzinie 11 puszcza nam muzykę. No i to jest niefajne. Ja podchodziłam do tego w ten sposób, że zawsze staram się z takimi osobami porozmawiać. Raz, drugi. Jeżeli mi nie wychodziło, to dogadanie się, to prosiłam koordynatora o przeniesienie na inny domek. I wiem, są osoby, które powiedzą mi, że co to za rozwiązanie, na kolejnym domku znowu może być jakaś hałaśliwa osoba, czy hałaśliwa grupa osób. No ale ja jestem zdania, że lepiej jest porozmawiać z kimś, jeżeli się nie dogadacie, no to zmienić po prostu miejsce, bo ja nie jestem jakąś osobą bardzo konfliktową i szkoda mi czasu i energii na jakieś takie wieczne walki z kimś. To jest po prostu moje podejście. A druga sprawa to, że są osoby, które po prostu idą do koordynatora zakwaterowania i zgłaszają tę osobę, która jest problematyczna. I wtedy koordynator rozmawia z taką osobą i albo to coś daje, albo nie. I wiele osób na pewno powie, że po co zakwaterowanie agencyjne, idź na prywatę, będziesz miał spokój. Tak, my aktualnie z moim chłopakiem od maja mieszkamy w wynajętym mieszkaniu, natomiast ja miałam długi okres czasu w Holandii, gdzie mieszkałam w zakwaterowaniach agencyjnych. Ale musimy pamiętać o tym, że każdy ma wybór, to jest każdego decyzja. Są osoby, które przyjeżdżają tutaj na 3 miesiące, albo na pół roku, albo na dłużej i nie chcą inwestować pieniędzy w wynajem pokoju bądź mieszkania, bo chcą być sobie na tym hotelu i chcą zaoszczędzić po prostu pieniądze i wrócić do swojego kraju. I to jest jak najbardziej okej. I tak naprawdę po prostu żyjmy i dajmy żyć innym i szanujmy to, szanujmy po prostu to, że mieszkamy razem, jesteśmy na siebie skazani, że tak powiem brzydko, skazani. Wiadomo o co chodzi, mieszkamy z obcymi ludźmi i fajnie, gdybyśmy siebie wzajemnie szanowali. Jeżeli mamy możliwość, to możemy przyjechać z koleżanką, z kolegą bądź z partnerką i wtedy będziemy w pokoju z kimś znajomym. Ale może się też zdarzyć tak, że będziemy w pokoju z kimś, kto nie jest naszym jakimś tam znajomym i jest to po prostu obca osoba, która ma różne przyzwyczajenia i różne nawyki. I to jest tak naprawdę kwestia dogadania się.
Ja też miałam osoby, z którymi się nie dogadywałam, mieszkając razem w pokoju. Ktoś był po prostu złośliwy, zapalał mi światło, gdy ja spałam. No, wiele różnych kwestii miałam takich, że ktoś po prostu narusza jakieś tam moje granice, mimo że z kimś rozmawiałam i mówiłam jak jest. No i to jest moje takie podejście, że ja się zawsze starałam podejść tak ludzko do osób i się pytałam o jakieś tam rzeczy, starałam się zawsze dogadać. No ale mówię, są osoby, które no, zachowują się trochę tak, jakby byli sami w danym mieszkaniu czy w danym domku. No ale na koniec powtórzę to samo. Żyj i daj żyć innym. I bądźmy po prostu ludźmi. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!